Dzisiaj przemysł obronny potrzebuje efektywnych procesów, potrzebuje doświadczonej kadry, która będzie w stanie wdrażać tę technologię, będzie w stanie utrzymywać jej jakość, dbać o ciągłość produkcji, dostaw komponentów. No i dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować bezpieczeństwo infrastruktury obronności w naszym kraju. Przemysł obronny od automotive może nauczyć się bardzo wiele, bo automotive tą drogę przeszło lata temu, czyli zautomatyzowało swoje procesy, postawiło jakość jako fundament, a nie jako dodatek, usprawniło procesy, wprowadziło traceability, AOI, wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do tego, aby funkcjonować sprawnie, bez zbędnej zwłoki i przede wszystkim we właściwym czasie. Dzisiaj w branży zbrojeniowej brakuje też czasu reakcji, który będzie porównywalny do standardów cywilnych, które funkcjonują w cywilnych zakładach produkcyjnych. Powołaliśmy spółkę celową dedykowaną współpracy z branżą obronnościową. Jest to Exact Forstal Defense i w zasadzie rolą tej spółki jest transfer doświadczeń, które mamy z automotywu do przemysłu obronnościowego. Korzystamy z doświadczeń 20-letnich, wypracowanych jako polska firma. Wypracowaliśmy je w międzynarodowym środowisku, bo aż w 13 państwach. No i właśnie ten transfer tego know-how, tych wszystkich doświadczeń dzisiaj odbywa się do przemysłu obronnego. To, co robimy, to realna odpowiedź na potrzeby, które ma w danej chwili przemysł obronny, właśnie w oparciu o te doświadczenia automotywowe. I to nie są tylko audyty, bo od audytu oczywiście się zaczyna, natomiast później są to realne wdrożenia już takich rozwiązań, które powodują, że te procesy właśnie są efektywne, one są sprawne, kadra doświadczonych pracowników jest na miejscu we właściwym czasie, o właściwych kompetencjach. Z usług, z których dzisiaj zaczyna korzystać przemysł obronny u nas w Polsce, to są na pewno audyty jakościowe, czyli odbiór produkcji na potrzeby wojska, w oparciu oczywiście o wymagania militarne. To jest kwestia zarządzania łańcuchem dostaw, zarówno pod kątem jakościowym, jak i logistycznym. Od momentu wytwarzania komponentu poprzez wytworzenie gotowego produktu. To są rekrutacje i leasing specjalistów, techników z bardzo krótkim czasem reakcji, nawet zawierających się w przedziale do 24 godzin. Czyli te rozwiązania, tak jak wspomniałem, w oparciu o automotive, które dzisiaj jakby jest trochę takim wzorem do naśladowania, bo od dawna przede wszystkim automotive nie ma tolerancji do błędów. Ja uważam, że również w przemyśle obronnym należy tak do tego podchodzić. Tam nie ma miejsca na pomyłki, nie ma miejsca na błędy. No i myślę, że w Polsce dojrzeliśmy też do tego, żeby tak jak śladem właśnie europejskich wojsk i przemysłu obronnego w innych krajach, które od dawna też jest otwarte na tą współpracę cywilną, współpracę z zewnętrznymi partnerami, ekspertami, którzy dostarczają właśnie odpowiednio know-how i wiedzę do fabryk. W Europie audytor jakościowy, zewnętrzny to standard i tak to funkcjonuje. I mnie się wydaje, że dzisiaj już jest najwyższy czas, żeby przemysł obronny otworzył się na tego typu współpracę i miał dostęp do tych najnowszych, najnowocześniejszych rozwiązań nie za 3 lata, ale już dzisiaj.